Dlaczego Tajlandia? No jesteśmy chyba najbardziej, teraz przeskakujemy jednego z najbardziej popularnych kierunków świata, przynajmniej jeśli chodzi o turystykę. No ale to bardzo ciekawy termin. Ja wiem, że tam sporo Polaków już tam było nieruchomość. Czy jest to stabilny rynek pod kątem zysków? Jak to wygląda na razie ekonomicznie? Przejdźmy, ile tam można realnie zarobić, jeśli chodzi o Tajlandię? Dobra, no to dlaczego Tajlandia? W Tajlandii znaleźliśmy się pierwszy raz w 2011 roku. Wyjechaliśmy tam po prostu sobie potrenować, tajski boks. Od razu zakochaliśmy się w tym miejscu, zakochaliśmy się w uśmiechu ludzi, w pysznym jedzeniu tajskim. Przede wszystkim w tym, jak dobrze można żyć za niskie pieniądze, czyli jakość życia jest naprawdę tam na bardzo wysokim poziomie, za to płacimy bardzo mało. Od 7 lat mieszkam tam na stałe, także poznałem bardzo dobrze rynek turystyczny i także teraz nieruchomości. Wiem, czego ludzie oczekują, po co tu przyjeżdżają. Dla Polaków jest to bardzo ciekawy kierunek, który bardzo popularny jest teraz też. Śmiało mogę powiedzieć też, że jest moja lekka zasługa, ponieważ od 7 lat prowadzę kanał na YouTube Podróże Wojownika. Prawie 2 miliony kont na wszystkich social mediach mnie obserwują i bardzo mocno właśnie promuję Tajlandię, ponieważ ją kocham. Czuję się tam najlepiej, mimo tego, że widziałem już prawie każdy kraj na świecie, to uważam, że Tajlandia jest naprawdę najlepszym miejscem, jakie sobie można wymarzyć do życia. Co do samej nieruchomości, w ciągu ostatniego roku sprzedaliśmy ponad 200 mieszkań. W 100% naszymi klientami są tylko Polacy. Coraz bardziej są świadomi tego, że warto tam inwestować. Stopa zwrotu to jest mniej więcej od 8 do 12% rocznie. Ja sam też inwestuję w nieruchomości tam, mam parę mieszkań i śmiało mogę powiedzieć, że około 75-80% obłożenia mam w ciągu roku. Na Phuket taki sezon mocny trwa 6 miesięcy, a poza tym i tak są ludzie, ponieważ Phuket jest najbardziej turystycznym miejscem Tajlandii. Każdy Tajlandię kojarzy. Jak ktoś powie o Tajlandii, to mówią o Phuket. Co roku coraz więcej milionów turystów tam przyjeżdża i dlatego zapotrzebowanie na te mieszkania i na wynajem jest coraz większy. Coś tu było? Jakie pytanie? Czy to jest prawda, że tam jest zdecydowanie coraz więcej Rosjan? Tak, ale Polaków też. Ale tak naprawdę to są Rosjanie tacy, którzy też wyjechali z powodu wojny. Oni też tego nie chcą i sobie wyjechali po prostu do lepszego miejsca do życia, ale nikomu nie wchodzą w paradę. My tam żyjemy na stałe i po prostu nie odczuwamy tego w ogóle. Ile tam, z jakim budżetem trzeba tam wejść, żeby mieć nieruchomość, ale umówmy się, że widok, żeby jakikolwiek był widok na wodę? To powiem na swoim przykładzie na przykład. Ja kupiłem sobie tam 2 nieruchomości, które mam, znaczy akurat tych 2 teraz powiem, mniej więcej 5 minut od plaży, z dachu budynku, gdzie jest basen, widać morze. I zapłaciłem za mieszkanie po 450 tysięcy mniej więcej. O złotówkach? O złotówkach, tak. Z zakupem nieruchomości jest tak, jeżeli kupujemy off-plan, to fajnie nam dzielą to na 4 raty. Pierwszą wpłaca się oczywiście przy kupnie 35%, później przy kolejnej racie, na przykład, która jest po roku, wartość mieszkania automatycznie wyrasta 100 tysięcy lub 150 tysięcy w górę, także to jest naprawdę bardzo dobrze inwestycyjne. I później kolejne 20% na przykład po kolejnym pół roku i przy odbiorze kluczy już kolejne 15%. Ceny mniej więcej wahają się od 350 za 400 tysięcy za takie 30 metrów na górę po prostu. 30 metrów to jest studio, czy to jest 1+1? Nie, to jest, przeważnie jest tak, że jest zrobiony salon z kuchnią, osobno sypialnia, no i łazienka. Balkon. Tak, balkonik, no i oczywiście w każdym takim obiekcie jest siłownia, są baseny, restauracje, kawiarnia. Przeważnie jeszcze każde takie kondo ma też busika, który zawsze do plaży dowozi. Myślę, że naprawdę to jest dobra inwestycja. Dobrze, to w Tajlandii my ogólnie zajmujemy się sprzedażą apartamentów z rynku pierwotnego. W każdym projekcie w rynku pierwotnym deweloper może sprzedać, że tak powiem, 49% mieszkań na freehold. Freehold, czyli jest to własność, pełna własność do końca życia, bez dzierżawy. Nigdy nie będziemy właścicielem gruntu w Tajlandii, bo Tajlandia się tak zabezpieczyła, że tylko Tajowie mogą być właścicielami gruntów tam. Natomiast jeśli chodzi o apartament możemy wykupić sobie na własność
i przeważnie taka własność kosztuje od 10 do 15% od dzierżawy. Opcją tańszą, czyli jest to tak zwana dzierżawa, leasehold na 30 lat. Dzierżawiamy mieszkanie od dewelopera na 30 lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia na tyle, ile będzie pozwalało nam prawo w danym w dniu przedłużenia. Na ten moment jest to 30 lat, kolejne 30 lat, czyli łącznie mamy 90. To prawo się jeszcze nigdy nie zmieniło, więc tyle można mieć maksymalnie dzierżawić mieszkanie od dewelopera na 90 lat, na ten moment. Lub ewentualnie wykupić sobie freehold, który jest droższy o 15%. A czy ta dzierżawa 30-letnia, o której teraz mówimy, czy ona jest dziedziczna? Jest dziedziczna, z momentem podpisania umowy jest dziedziczna. Można również oczywiście zapisać taką dzierżawę w testamencie, co zawsze moim wszystkim klientom doradzam, żeby taki testament sobie sporządzić w Tajlandii. No i to samo pytanie, jeśli chodzi o Tajlandię, tak? Jak tam wyglądają przelewy, jak Polacy nabywają nieruchomości? Jak płatności ogólnie, może nie tylko przelewy? No to my też jesteśmy wolnym krajem i u nas też nikogo nie interesuje, skąd macie te pieniądze. Trzeba to rozgraniczyć pomiędzy leasehold a freehold. Jeśli kupujecie na freehold, te pieniądze muszą być wysłane z zagranicy. Typowo w przelewie trzeba napisać, że na zakup nieruchomości. Jeśli kupujecie na leasehold, czyli na 30 lat, tak naprawdę jest to dzierżawa przez 30 lat. Nie trzeba tego nigdzie zgłaszać kompletnie, ponieważ wy jakby wynajmujecie to. No i to może być zapłacone albo kryptowalutami, albo po prostu przelewem z zagranicy lub po prostu jeszcze, bo można worek pieniędzy przynieść i zapłacić po prostu. Także wolna amerykanka cały czas. Nie wolna amerykanka, tylko zdrowy rynek. A, zdrowy rynek, przepraszam. Amerykankę nie, bo to nie pasuje do Ameryki. Nie, jest wszystko wolne. Tak, można zarządzać swoimi pieniędzmi, nie trzeba się tłumaczyć, skąd się je ma, po prostu można sobie kupić mieszkanie. Nie, umowy nie są z automatu przedłużane. Taką umowę musimy sobie zadbać sami o to, żeby ją przedłużyć. Na miesiąc przed skończeniem tego leaseholdu, tych 30 lat, występujemy do dewelopera o przedłużenie umowy i w Land Department, w Urzędzie Miasta, taka umowa zostaje nam przedłużona i opłata jest to 1% od wartości mieszkania na dzień dzisiejszy, czyli w dniu przedłużenia. W Tajlandii nie ma możliwości uzyskania kredytu dla obcokrajowca, to po pierwsze, także tutaj jeśli chodzi o kredytowanie, to u nas nie ma takiej możliwości. Spłacamy sobie jedynie takie mieszkanie w transzach, czyli zależy na jakim etapie jakie mieszkanie kupimy, spłacamy w transzach do momentu oddania, to już Piotr mówił. Tak, obsługujemy, mamy również swoją firmę zarządzającą, także u nas jak najbardziej jest to kompleksowa obsługa. Znaczy akurat z tymi deweloperami, z którymi my współpracujemy, to są ludzie, którzy są od 20 lat na rynku. Połowę wyspy wybudowali praktycznie. Także tutaj nie ma żadnych obaw. To są też ludzie, którzy są bardzo wysoko postawieni w rządzie, można by powiedzieć. Także my pracujemy akurat z takimi ludźmi, że o to się jak nie martwimy. Nie pracujemy z przypadkowymi ludźmi w ogóle, bo my też musimy dbać o nasze dobre imię i też będziemy chcieli jakieś później niejasności. Znaczy ten deweloper, z którym my współpracujemy, nie ma takiej możliwości, żeby on splajtował. Jego majątek to jest połowa Skarbu Państwa w Tajlandii, także nie ma takiej możliwości. No dobrze, to w Tajlandii tak. Podatek jeśli chodzi o sprzedanie nieruchomości, jeśli mamy leasehold, czyli tą dzierżawę, nie możemy sprzedać taką dzierżawę po roku, po 2, po 3, po 5, nie płacimy podatku od wzbogacenia, ponieważ to nie była nasza własność, tylko to była leasing. Natomiast jeśli mamy wykupione mieszkanie na freehold, to do 5 lat płacimy 3,3% podatku od wzbogacenia. To jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Natomiast jeśli chodzi o podatek od zysków, od najmu, no to już wszystko zależy, tak jak pan Michał powiedział, od kraju, w którym się rozliczamy, od naszej rezydencji podatkowej. Tyle zapłacimy, gdzie się rozliczamy. Jeśli zgłosimy.